Na przełomie maja i czerwca nadnarwiańskie łąki nabierają wyjątkowego kolorytu. To charakterystyczna cecha dobrze zachowanych pól naturalnych łąk w dolinach dużych rzek. Spotkamy tutaj wiele zbiorowisk roślinnych, rozróżnianych na podstawie wilgotności siedliska oraz głównych gatunków roślin tam występujących. Szczególnie bogata jest tutaj liczba roślin mających statusy gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem lub objętych ochroną, jak na przykład bardzo rzadka kukułka krwista czy szerokolistna. Wielogatunkowe barwne łąki to miejsce bytowania i rozwoju owadów zapylających. Pszczoły, trzmiele, muchówki, chrząszcze i motyle wytrwale odwiedzają kuszące nektarem kwiaty. Bez nich produkcja większości drzew owocowych i wielu roślin warzywnych byłaby niemożliwa. Obecnie głównym zagrożeniem dla naturalnych łąk są dwa przeciwstawne trendy: zwiększenie intensywności użytkowania oraz jego całkowite zaprzestanie. W pierwszym przypadku cenne i bogate gatunkowo łąki zostają zastąpione przez ubogie monokultury. W drugim przypadku, kiedy łąka zostaje wyłączona z użytkowania, wkraczają na nią krzewy i drzewa. Presja człowieka i chęć pozyskania nowych terenów powoduje, że nieużytkowane łąki przeznaczane są pod zabudowę. Nadal intensywnie stosuje się nawozy mineralne oraz środki chemiczne, co powoduje ogromne spustoszenie, jeśli chodzi o bioróżnorodność. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom jest tworzenie sieci obszarów chronionych. Na całej długości Doliny Narwi mamy zarówno park narodowy, jak też krajobrazowy, które chronią jej najcenniejsze fragmenty. Prócz tego liczne są rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i inne formy ochrony. Prawie cała dolina rzeki Narew znajduje się w europejskiej sieci Natura 2000. Oprócz czynników związanych z użytkowaniem, najważniejszym elementem prawidłowego funkcjonowania wilgotnych łąk jest woda. Coraz bardziej popularny staje się pomysł retencjonowania wody w dolinach rzecznych. Poprawia to ogólną gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Pogłębianie rowów, zmiany stosunków wodnych, odcinanie łąk od zalewów rzecznych – to wszystko sprawia, że malownicze łąki pełne rzadkich gatunków zamieniają się w pospolite użytki zielone. Jeśli dołożymy do tego niekorzystne zmiany klimatyczne i związane z nimi niedobory wody, problem zaczyna się rozrastać. Jednym ze sposobów na ochronę tych terenów jest wykup prywatnych gruntów przez różnego typu organizacje działające na rzecz ochrony przyrody i zmiana sposobu użytkowania z intensywnego na ekstensywny. Przykład taki mamy w Dolinie Górnej Narwi, gdzie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przy współpracy z lokalnymi gminami oraz rolnikami wprowadziło wolny wypas konika polskiego. Chęć zachowania natury dzikiej wraz ze spontanicznie występującymi w niej procesami bez ingerencji człowieka leżała u podstaw ochrony przyrody. Siedliska pól naturalne, jakimi są niewątpliwie łąki, wymagają jednak innego podejścia i stosowania tzw. ochrony czynnej, koszenia wypasu krów, koni lub owiec oraz utrzymania tradycyjnych metod użytkowania. Powinien temu sprzyjać dobrze funkcjonujący system dopłat rolno-środowiskowych. Musimy pamiętać, że istota ochrony bioróżnorodności wynika przede wszystkim
z konieczności zachowania równowagi w przyrodzie z korzyścią zarówno dla natury, jak też człowieka.